Jeżeli dopiero zaczynasz swoją przygodę z 3D, otworzyłeś po raz pierwszy Maxa i nie za bardzo wiesz, co z tym wszystkim zrobić, jak się poruszać w gąszczu zakładek i menu i podmenu, to ta seria tutoriali jest właśnie dla Ciebie. Czekaj, ale to nie znaczy, że jeżeli już coś potrafisz narysować, na przykład czajniczek, to nie znajdziesz tu czegoś dla siebie. Dziś omówimy Viewport Maxa, jego podstawowe elementy oraz sposoby poruszania się po scenie. W kolejnych odcinkach zajmiemy się tworzeniem podstawowych obiektów, jednocześnie zaczniemy się zagłębiać w poszczególne menu. No to zaczynajmy. Viewport Maxa, tak jak innych programów do edycji 3D, składa się w głównej mierze z panelu widoków. W Maxie standardowo otwierają nam się 4 widoki, to jest góra, przód, lewy i perspektywa. Skąd to wiem? Przy każdym okienku macie kilka napisów, tak naprawdę są to rozwijalne menu, które umożliwiają nam zmianę parametrów danego okna. Jak może zauważyłeś, aktywne okno, czyli to, gdzie kliknąłem, zostało otoczone taką brązową obwódką. To znaczy właśnie, że to okienko jest aktywne i w nim pracujemy. Jeśli kliknę na to okienko, okno aktywne nam się zmieni. Możemy oczywiście powiększyć sobie takie okno, tak żeby łatwiej nam się pracowało, żebyśmy mogli mieć lepszy widok na nasz obiekt, na którym pracujemy. Służy do tego albo ten przycisk tam w dolnym rogu, albo skrót klawiaturowy Alt+U. Środek naszej sceny stanowi siatka, a w zasadzie przecięcie tych dwóch czarnych linii. Koordynaty tego punktu to oczywiście 0, 0, 0. Oprócz tego, że poszczególne okna możemy powiększać przy pomocy skrótu Alt+W, możemy także zmieniać ich układ. Możemy zmniejszać, zwiększać poszczególne pojedyncze okienka w taki sposób, żeby dostosować je do naszych potrzeb. No dobrze, ale narysujmy sobie jakiś podstawowy obiekt. Niech to będzie box. Jak możecie zauważyć, w widoku perspektywicznym nasz sześcian wygląda całkiem przyzwoicie. Ma ścianki, ma krawędzie, widać cienie na krawędziach. Natomiast w pozostałych widokach widzimy tylko i wyłącznie siatkę naszego obiektu. Siatkę, czyli same krawędzie. Taki widok nazywa się widokiem wireframe i jest czasem bardzo przydatny w pracy. Jednak, żeby go zmienić bardzo szybko, posłużymy się skrótem klawiszowym F3. Jak widzicie, w aktywnym oknie otoczonym tą brązową rameczką, klawisz F3 zmienia nam widok z takiego standardowego widok siatkowy. Możemy również otworzyć menu i zmienić to sobie ręcznie. Jak pewnie zauważyliście, tych widoków jest trochę więcej. Omówimy je sobie wszystkie troszeczkę później. Przechodzimy sobie do widoku perspektywa, wciskamy klawisz Alt+W, powiększamy nasz obiekt. Jak zapewne zauważyliście, jestem w stanie obracać kamerą widoku w taki sposób, żeby zobaczyć obiekt z różnych stron. Jest to bardzo ważna umiejętność, podstawowa w zasadzie w każdym programie 3D i na niej chciałem się teraz chwilkę zatrzymać. Jeśli wybiorę obiekt
Jak zobaczycie, on został w taki sposób oznaczony takim bounding boxem, czyli taką dodatkową jakby ramką. Nacisnę klawisz Alt, jednocześnie naciskając rolkę myszy i zacznę ją poruszać. Możecie zauważyć, nasz obiekt stał się centrum obrotu naszej kamery. Jeśli teraz tylko wcisnę rolkę myszy, mogę naszą kamerę przesuwać. Kolejnym elementem jest przybliżanie i oddalanie się do obiektu. Znowu wykorzystam do tego rolkę myszy, ale tym razem sam. Przydatnym skrótem klawiaturowym w poruszaniu się po naszym viewporcie będzie klawisz Z. Klawisz Z powoduje, że nasza kamera centruje się na wybranym obiekcie. Zatem jeśli podczas naszych manewrów, jakieś modelowania zniknie nam gdzieś nasz model, wystarczy nacisnąć klawisz Z, aby pojawił nam się przed kamerą. Proponuję Wam poćwiczyć sobie poruszanie się po scenie Maxa, tak żeby robić to płynnie i odruchowo, w odpowiednim momencie naciskając Alt i rolkę myszy. Zobaczycie, że po krótkim treningu stanie się to naprawdę łatwe. Dodanie do sceny obiektu w Maxie nie jest jakieś skomplikowane. Wystarczy z prawego menu wybrać ten plusik na górze opisany jako Create oraz geometria z tego menu rozwijalnego, jeśli mielibyście tutaj jakiś inny napis Standard Primitives, i wybieramy sobie obiekt, który chcemy dodać do naszej sceny. Mamy już boxa. Proponuję dodać teraz stożek ścięty. Żebyście lepiej widzieli, zastosuję klawisz F4, kolejny skrót. Dzięki niemu na płaszczyznach jest widoczna siatka obiektu. Kolejnym elementem, obiektem będzie sfera. Zwróćcie uwagę, w jaki sposób podzielona jest sfera na płaszczyzny. Na samej górze i na samym dole sfery mamy trójkąty, które zbiegają się w jednym punkcie. Następnym obiektem jest geosfera. Geosfera składa się z samych trójkątów. Mamy także cylinder, rurkę, torus, czyli taki pączek z dziurką, piramida, nieśmiertelny czajniczek, płaszczyzna oraz tekst. Obiekty wybieramy poprzez kliknięcie lewym klawiszem myszy. Po wybraniu obiektu możemy zmienić kilka jego parametrów. W kolejnej zakładce Modify zobaczycie listę modyfikatorów, w której na razie w każdym obiekcie mamy tylko nazwę naszego prymitywu, z którego został wykonany dany obiekt. Zacznijmy od naszego torusa. Jak widzicie, w menu znajdziemy kilka parametrów, które możemy regulować. Możemy regulować je przy pomocy myszy, chwytając strzałeczki i przesuwając do góry i do dołu. Możemy także wpisać tutaj wartość, która nas interesuje.
I w przypadku radius 1 wybieramy średnicę całego obiektu, radius 2 średnicę wewnętrznego elementu, rotacja jest to obrót całej siatki naszego obiektu, twist to jest skręcenie, jak możecie zobaczyć, jedna część zostaje w miejscu, jeden koniec, drugi koniec jest przekręcony. Jest to bardzo przydatne, pokażę Wam kiedyś, w jaki sposób można to wykorzystać. Ilość segmentów oraz ilość podziałów siatki. Przydatną funkcją, która będzie miała zastosowanie nie tylko w tym torusie, jest kliknięcie prawym przyciskiem myszy na strzałeczkach przy wartościach, które zmieniliśmy, co sprawia, że wracamy do wartości takich domyślnych, powiedzmy. Załóżmy, mamy tutaj ten nasz twist nieszczęsny, który sprawił, że ten nasz pączek nie wygląda zbyt ciekawie. Jeśli kliknę teraz na niego prawym przyciskiem myszy, zostanie to wyzerowane. Tak samo ilość segmentów. Jeśli wybiorę sobie prawy przycisk myszy, zmniejszy mi to ilość segmentów do minimalnej wartości. Wszystkie te parametry będzie można zmieniać w trakcie edycji. W momencie, kiedy zamienimy ten obiekt, który na tą chwilę jest torusem, w obiekt edytowalny. Ale o tym w innym odcinku. Pokażę Wam, z których elementów korzystam najczęściej. Jest to na pewno box. Jest to plane i jest to cylinder. Chciałbym powiedzieć Wam coś jeszcze na temat wybierania elementów. Kliknięcie na obiekt pozwala nam wybrać element. Jeśli chcemy dodać do wyboru inny obiekt, przytrzymujemy klawisz Ctrl i klikamy. Jak widzicie, w tej chwili mam wybrane, zaznaczone dwa obiekty. Jeśli nacisnę Ctrl i znowu kliknę na plane'a, wybiorę kolejny obiekt. Żeby odjąć z kolei jakiś obiekt z zaznaczenia, muszę nacisnąć klawisz Alt i kliknąć na wybranym obiekcie. Wyboru wielu elementów można dokonać w standardowy dla wszystkich chyba programów sposób, czyli klikam na pustą przestrzeń i przeciągam ten wybór na obiekty, które mnie interesują. Zaznaczam wtedy kilka obiektów. Ale to nie jedyny sposób. Zauważcie, że w tym momencie, jeśli tylko dotknę krawędzią tego kwadratu, tego zaznaczenia jakiś obiekt, to ten obiekt będzie zaznaczony. Nie zawsze w ten sposób chcemy dokonywać wyborów. Jak możecie zobaczyć, przy pomocy klawisza Shift-O albo tego przycisku mogę zmienić sobie sposób zaznaczania. W tym momencie, przecinając tylko zaznaczeniem przez obiekt, nie wybiorę go. Muszę zaznaczyć go całego. Po dokonaniu wyboru jakiegoś elementu może zaś potrzeba przesunięcia go w naszej scenie. Służy do tego ten oto przycisk, który nazywa się Select and Move i skrót klawiaturowy, z którego będziemy korzystać, to W. Jak widzicie, po wyborze tego przycisku, naciśnięciu klawisza W, pojawił nam się pivot. Pivot ma 3 ramionka oraz taki wewnętrzny sześcian, pokazujący, w jakich płaszczyznach możemy przesuwać
dany obiekt. Jeśli złapię sobie za strzałeczkę i podświetli ona mi się na żółto, załóżmy w tym przypadku oś Y, to mogę przesuwać tylko i wyłącznie w płaszczyźnie Y na oś Y. Jeśli X, to tylko X, jeśli Z, to tylko Z. Jest to bardzo przydatne. Z kolei, jeśli chcę przesuwać sobie dowolnie na płaszczyźnie naszej sceny, wystarczy, że złapię pivot w miejscu przecięcia dwóch strzałek. Zaświecą się one nam na żółto obie i możemy sobie teraz poruszać obiektem po całej powierzchni. Oczywiście działa to również w innych płaszczyznach. Podczas poruszania danego obiektu zmieniają nam się koordynaty. Te koordynaty to nic innego jak położenie pivota danego obiektu w przestrzeni. Pivot obiektu akurat w tym przypadku znajduje się na samym dole, na środku naszego walca. Żeby ustawić dany obiekt na środku sceny, wystarczy prawym przyciskiem myszy kliknąć na strzałeczki w poszczególnych wartościach osi. Spowoduje to przesunięcie obiektu na środek naszej sceny. Oczywiście możemy tutaj wprowadzać dowolne wartości. Jeśli pracujemy na projektach, gdzie ważne są dla nas jednostki, możemy spokojnie sobie ustawiać położenie danych obiektów, danych elementów na scenie przy pomocy tych wartości. Kolejną ważną sprawą jest obracanie obiektu. Obrót obiektów umożliwia nam wybranie przycisku Select and Rotate lub skrót klawiaturowy E. Jak widzicie, pivot pojawił się troszeczkę inny. Nie ma już tutaj strzałeczek, tylko mamy takie kółka. Łapiąc poszczególne kółka, zmieniają one swój kolor na żółty. Dzięki temu wiemy, wokół której osi będziemy przesuwać, obracać dany obiekt. Jak możecie zapewne zauważyć, obecnie obracam ten obiekt o takie dosyć dziwne kąty. Można to zmienić. Wyzerujmy go sobie, wróćmy do ustawienia 00. Przy pomocy tego przycisku, który sprawia, że obracamy dany obiekt o kąt, w tym przypadku domyślnie 5 stopni. Czyli bardzo łatwo możemy sobie go obrócić o 90 stopni, o 45 stopni. Jest to wartość taka bardzo uniwersalna. Oczywiście można ją zmienić, co w niektórych przypadkach jest wskazane. Aby móc przesuwać znowu obiekt, poruszać nim, przyciskamy klawisz E. Aby znowu powrócić do możliwości poruszania obiektem, wybieramy klawisz W. Zauważ też, że gdy kliknę na innym obiekcie, będąc w trybie poruszania, wybieram ten obiekt. Jest to jednak metoda dosyć ryzykowna, ponieważ mogę przez przypadek delikatnie poruszyć ten obiekt. Dlatego w większości sytuacji, gdy wybieram, zmieniam obiekt lub element obiektu, którym chcę manipulować, najpierw, zanim wybiorę ten obiekt, zmieniam klawiszem Q na opcję wyboru. W tym momencie nie mam możliwości
przesunąć, zrotować lub w jakikolwiek sposób zmienić niechcący parametry danego obiektu. Zatem jeszcze raz powtarzam. Klawisz Q, wybór obiektu, klawisz W, poruszanie obiektem, klawisz E, obracanie obiektu oraz ostatni klawisz R, jest to skalowanie obiektu. Skalowanie odbywa się albo z jednej osi dowolnej, zależy, którą sobie złapiemy. Akurat w przypadku plana, który nie ma grubości, zmiana skali grubości nie działa, ale możemy również wyskalować go w dwóch osiach jednocześnie. Możemy także wyskalować obiekt w trzech osiach równocześnie. Wtedy musimy podświetlić środkowy element pivota i skalujemy go we wszystkich trzech osiach. Bardzo ważne w każdym programie jest możliwość zapisania stworzonych przez nas obiektów albo sceny. 3ds Max zapisuje te elementy przy pomocy opcji Save As. W formacie Max. Jest to o tyle istotne, że możecie znaleźć pliki w formacie 3ds, które owszem uda się otworzyć w 3D Maxie, natomiast były one natywnymi plikami Maxa, natomiast do 1996 roku. Zwróćcie uwagę, że te pliki mają pewne ograniczenia, chociażby w formacie tekstur, w nazewnictwie tekstu, a także ilości poligonów, które można zapisać w jednym obiekcie. I jest to format, z którego odchodzi się, natomiast jest dosyć uniwersalny, ponieważ większość programów pozwala otworzyć pliki zapisane w tym formacie. Możemy także wyeksportować model do innych formatów, chociażby FBX, 3ds, cała masa formatów do wyboru. Przypomnijmy sobie jeszcze wszystkie skróty klawiaturowe, jakie dzisiaj poznaliśmy. Pierwszy skrót to Alt-W, pozwalający nam zmienić układ naszego widoku i powiększyć aktywne okno albo je zmniejszyć. Kolejne skróty służą do wybierania obiektów, czyli Q. Jest to tryb wyboru obiektów. Przy pomocy klawisza W przechodzimy w tryb poruszania się i wybierania obiektów. Klawisz E, który pozwala nam obracać obiekty. I klawisz R, skalowanie obiektu. Co ciekawe, klawisz Q zmienia także sposób wybierania obiektu. Jak widzicie, pierwotnie mieliśmy zaznaczenie prostokątne, takie standardowe, znane z każdego chyba programu graficznego, ale to nie wszystko. Kolejne naciśnięcie pozwala nam wybierać przy pomocy okręgu. Jeszcze następne przy pomocy takiego wielokąta, który po zamknięciu powoduje dokonanie wyboru. Następne jest to wolne lasso takie, które też precyzyjnie pozwala nam wybrać obiekty. Mamy także spray, który czasem przydaje się przy wyborze poszczególnych poligonów na siatce.
Pamiętajcie także o klawiszu F3, który zmienia nam widok z wireframe do widoku płaszczyzn i możemy tego dokonać w dowolnym oknie, oraz klawisz F4, który pokazuje nam siatkę na obiekcie. Kombinacja Ctrl+A zaznacza nam wszystkie obiekty w scenie. Jak widzicie, nie taki Mac straszny, jak go maluję. W kolejnym odcinku opowiem Wam dokładniej o panelu kontrolnym i rodzajach obiektów, jakie możemy dodać dzięki niemu do sceny. Poznacie też kolejne przydatne skróty i przygotuję dla Was PDF z ich listą. Jeśli spodobał Ci się ten filmik i nie chcesz przegapić kolejnego odcinka, koniecznie zasubskrybuj mój kanał. Jeżeli masz jakieś uwagi, pytania lub propozycje, bardzo proszę o komentarz. Zapraszam także na Facebooka, Instagrama i Twittera.